Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie w dzisiejszym popołudniowym odcinku. Niedźwiedzi impuls na giełdach. Co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i informuję, że wszystkie wykresy, które zostały wykorzystane do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Zapraszam. Niedźwiedzi impuls na giełdach. Co dalej? Jako że dzisiaj mamy specyficzny dzień, ponieważ nie ma ważnych danych makroekonomicznych, rynek będzie musiał ostatecznie zdyskontować piątkowe dane z rynku pracy i to, co się pojawiło w poprzednim tygodniu, ponieważ początek nowego miesiąca i nowego kwartału przyniósł nam atak popytu i prawdopodobnie wkrótce rynek będzie musiał się ostatecznie zdecydować, którą chce stronę ruszyć, a te dane, które się pojawiły w piątek, zdecydowanie nie pomagają scenariuszom prowzrostowym, o czym będzie za chwilę. Ale pierwszy rzut oka to jest wykres krótkoterminowy indeksu S&P, gdzie widzimy powrót i cofnięcie do wsparcia w rejonie 3600 punktów, czyli w okolice minimów sprzed tygodnia, z przełomu września i października. Te miejsca nie są wyznaczone przez rynek przypadkowo, ponieważ kolejne dwa wykresy, gdzie mamy indeks S&P długoterminowy, bardzo długoterminowy wykres, indeks Nasdaq także w bardzo długim terminie, pokazują, że jesteśmy dokładnie w miejscu, gdzie przebiega potężnie ważna średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, więc okolice 3600 punktów wymagają od rynku wkrótce bardzo ważnej decyzji, jako że giełda dyskontuje to, co się będzie działo w gospodarce na przestrzeni następnych 6 albo 9 miesięcy, więc właśnie na naszych oczach wkrótce giełda zdecyduje, czy będziemy mieć recesję na przestrzeni tych 6-9 miesięcy, czy też nie będziemy, że to spowolnienie gospodarcze będzie tylko chwilowym dołkiem bez wpadnięcia w rynku w takie zjawisko, jakim jest recesja, że będzie tylko chwilowe spowolnienie gospodarcze o krótkiej charakterystyce, a nie długoterminowa bessa i recesja, którą ostatnio przeżywaliśmy na giełdach w latach 2008-2009. Kto był wtedy na giełdzie, ten dokładnie to pamięta. Ja byłem i pamiętam, co dokładnie wtedy się działo, więc to, że równolegle na indeksie S&P testujemy to wsparcie, czyli tą średnią 200-sesyjną, na następnym wykresie widać, że dokładnie testujemy tą samą średnią na indeksie Nasdaq. Widzimy, że te chwilowe odbicia naprawdę potwierdzają ich znaczenie w poprzednim tygodniu, że część inwestorów spróbowała zagrać na wzrosty, ale dane makroekonomiczne zupełnie tego nie potwierdziły, nie dały fundamentalnej przesłanek i impulsów do tego, żeby były kontynuowane te wzrosty i kolejne cofnięcie i rynek będzie znowu musiał wybrać, czy przebijamy, czy też wybijamy. Jak pamiętamy, początek poprzedniego tygodnia impuls z tych rejonów był dynamiczny, więc także spodziewam się, że wkrótce rynek będzie musiał się zdecydować, w którą stronę ruszyć i także ten impuls będzie dynamiczny. Znowu sytuacja jest binarna i bardzo będzie wiele zależało od tego, co się wydarzy w rejonie 3600 punktów na indeksie S&P i w ogóle później na wszystkich innych indeksach giełdowych na całym świecie. Jak wiemy z porannego wpisu, bo to, co teraz dla Państwa tworzę, jest tak jakby przedłużeniem, jest kontynuacją, drugim odcinkiem tego porannego wpisu. W poprzednim tygodniu praktycznie wszystkie instrumenty finansowe były netto sprzedawane. Były zwiększane krótkie pozycje na praktycznie wszystkich instrumentach finansowych przez dużych graczy, przez fundusze hedgingowe, tych graczy, którzy teoretycznie mają większy kapitał, większą wiedzę, więc wygląda to zdecydowanie negatywnie, zwłaszcza jeżeli zobaczymy, jakie są kształty świec tygodniowych. Natomiast na następnym wykresie chciałbym pokazać, że naprawdę niedźwiedzi impuls na giełdach papierów wartościowych nie jest przypadkowy, ponieważ kiedy zobaczymy właśnie zbiorczo, jak indeksy giełdowe były w poprzednim tygodniu wykorzystywane przez dużych graczy do otwierania pozycji, to widzimy, że ten impuls niedźwiedzi był najmocniejszy od końcówki czerwca i w ogóle to był trzeci w tym roku najmocniejszy impuls otwierania nowych krótkich pozycji. I te krótkie pozycje, oczywiście mówimy o pozycjach netto krótkich pozycji, było zdecydowanie najwięcej od 3 miesięcy i w ogóle takie impulsy bardzo rzadko się zdarzają i pokazują, że naprawdę inwestorzy wykorzystali te wzrosty, ci duzi
do tego, żeby otwierać nowe, krótkie pozycje. I to jest bardzo ciekawe i jestem bardzo ciekawy, czy to zwiastuje, że wsparcia w rejonie 3600 punktów na indeksie S&P zostaną wkrótce przełamane i będzie kontynuacja tendencji spadkowej, mocny ruch w dół w formie dyskontowania takiej samej, jak to miało miejsce w 2008-2009 roku, kiedy giełda ostatni raz dyskontowała prawdziwą recesję w amerykańskiej gospodarce. I jeszcze raz przypominam ten wykres długoterminowy, gdzie jest naniesiony indeks S&P na średnią swoją 200-sesyjną na wykresie tygodniowym i jak ważne było to, co się później działo, czy rynek dyskontował recesję, czy też spowolnienie gospodarcze i na naszych oczach się to rozstrzygnie. I jeszcze raz przypominam także tą statystykę, która mówi, że czwarty kwartał to jest generalnie najlepszy miesiąc, najlepszy kwartał dla giełd papierów wartościowych w ostatnich 30 latach, więc jeżeli indeksy giełdowe na Wall Street obronią teraz to wsparcie, to oczywiście zdecydowanie zwiększy się szansa, że ta statystyka znowu się potwierdzi. Natomiast jeżeli wsparcia zostaną przełamane, to znacząco spadnie prawdopodobieństwo, że akurat w tym roku zostanie potwierdzone to, co mówi nam statystyka, że czwarty kwartał to jest najlepszy miesiąc do tego, żeby inwestować na giełdach. Więc niedźwiedzi impuls naprawdę straszy na giełdach i moim zdaniem powinniśmy dzisiaj szczególnie mocno obserwować zachowanie indeksu S&P, który będzie walczył o to, żeby przełamać potężne wsparcie o naprawdę bardzo długoterminowym znaczeniu. A jako że dzisiaj nie mamy danych makroekonomicznych, zaczynamy tydzień, rynek przetrawił już ostatecznie te dane makroekonomiczne z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, które poznaliśmy w piątek, więc dzisiejsza sesja jest typową na test sentymentu i zobaczymy, czy niedźwiedzie faktycznie dominują i chcą spadków, czy też tutaj popyt pojawi się i znowu spróbuje zaatakować, licząc na to, że jakimś cudem uda się obronić te wsparcia. A dlaczego indeksy giełdowe spadają? Ponieważ dane makroekonomiczne w piątek zdecydowanie zwiększyły szanse na to, że Fed będzie musiał dalej podnosić stopy procentowe. Dane pokazało, że gospodarka cały czas się rozwija, że ma się dobry rynek pracy, że nie ma spadków, że dane są zdecydowanie lepsze niż zakładał scenariusz, który mówił o spowolnieniu gospodarczym i recesji, że takie zjawisko pod koniec trzeciego kwartału nie występowało, więc rynek w naturalny sposób wypycha te oczekiwania na implikowanej stopie procentowej, którą widać teraz w tle, w górę, więc być może, jeżeli tak dalej będzie, wkrótce będziemy się zbliżać nawet do wyceny, że stopy procentowe w pierwszej połowie 2023 roku sięgną poziomu 5% i oczywiście to wcześniej nie było zdyskontowane i być może będzie dyskontowane. Jeżeli amerykańskie obligacje dalej będą kontynuowały tendencję wzrostową rentowności, to już w naturalny sposób będzie rzutowało na to, żeby dokonywano zmniejszenia wycen spółek na giełdzie papierów wartościowych. Będzie to zachęcało do tego, żeby wieścić dalsze spadki. I oczywiście będzie to negatywna informacja, więc obserwujmy równolegle zachowanie rynkowych stóp procentowych reprezentowanych w tym czasie przez amerykańskie obligacje 10-letnie. Dzisiaj moim zdaniem zachowanie indeksu DAX sygnalizuje, że jest jednak nadzieja na to, że to wsparcie się obroni na indeksie S&P, że będziemy świadkami pewnego rodzaju presji na wzrosty, że będziemy próbowali przynajmniej wrócić na najbliższe wsparcia i je obronić. Czy tak się stanie? Od tego, czy kształt świecy dziennej na indeksie DAX będzie pozytywny, optymistyczny, oczywiście będzie wynikało z tego, jak zachowają się indeksy giełdowe w pierwszych 2 godzinach sesji na Wall Street. Natomiast gdyby patrzeć na zachowanie Bitcoina, to widzimy, że powstrzymany został dzisiejszy impuls spadkowy. Najszybsza linia trendu wzrostowego działa, funkcjonuje, amortyzuje spadki i także to daje nadzieję, że popyt na ryzyko jeszcze na giełdach papierów wartościowych na Wall Street nie powiedział ostatniego słowa, natomiast gdyby dzisiejsze minima zostały pokonane, gdyby ta linia padła, to oczywiście także kryptowaluta najbardziej popularna będzie sygnalizowała presję do wyprzedawania ryzyka na giełdach papierów wartościowych. Jak przyjrzymy się zachowaniu ceny miedzi, ona sygnalizuje raczej wyprzedaż ryzyka. Cena ropy naftowej jest cały czas nad poziomem $90, czyli widzimy tutaj, że w tym wypadku surowiec nie realizuje scenariusza opisywanego
przez amerykańskiego dolara. Są inne czynniki, które wpływają teraz na wycenę ropy naftowej. Było to opisywane w poprzednich wpisach, czyli była to po prostu, jest to efekt decyzji OPEC plus o cięciu produkcji od listopada o 2 miliony baryłek dziennie. Jeżeli zobaczymy zachowanie złota, złoto już spada nawet pod poziom $1680, sygnalizując naprawdę, że dyskontuje słabość gospodarczą, że sygnalizuje, że presja na amerykańskiego dolara plus wzrosty rentowności sprzyjają wyprzedaży złota i bardzo podobnie zachowuje się srebro i być może będziemy świadkami tutaj także nawrotu do dynamicznej fazy tendencji spadkowej. Ale oczywiście bardzo wiele zależy od tego, jak zachowa się amerykański dolar, ponieważ on także powinien być bardzo ściśle monitorowany. W tym wypadku euro-dolar, jeżeli spadnie poniżej poziomu 0,97, to oczywiście cały czas inwestorzy jeszcze bardziej będą nastawieni na wyprzedaż ryzyka, na presję na amerykańskiego dolara i dalszy ruch w dół. Ciekawostką jest to, że od kilku dni lepiej zachowuje się spośród walut surowcowych Nowa Zelandia niż Australia. Natomiast to jest tylko taka ciekawostka pokazująca, że pewnego rodzaju zależności analizy technicznej funkcjonują i mają się dobrze. Rynek obligacji, kiedy zobaczymy, jak zachowują się globalne obligacje i amerykańskie obligacje, widzimy, że korelacja jest dodatnia, wyraźnie rośnie i z każdym kolejnym tygodniem jest ona mocniejsza, pokazuje nam ona, co się może dalej wydarzyć. No natomiast oczywiście cały czas pamiętamy, że polskie obligacje zachowują się zdecydowanie relatywnie lepiej niż amerykańskie. Tutaj nawet nie było jeszcze wyrównania tych maksimów na rentowności polskich obligacji, które miały miejsce pod koniec czerwca, więc sygnał jest taki, że rośnie presja inwestorów na to, żeby dyskontować i grać pod szczyt inflacyjny na rynkach emerging markets i ten następny wykres pokazuje, że Citigroup właśnie daje nam takie przesłanki ku temu, że presja inflacyjna staje się najmniejsza od początków 2021 roku, a to jest dobra wiadomość, że na rynkach emerging markets presja na to, żeby inflacja stworzyła swoje ekstremum i zaczęła spadać, jest coraz większa i jest to bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza dla tych, którzy rzeczywiście liczą na to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie miał miejsce, że negatywne zjawisko gospodarcze, jakim jest inflacja, będzie już powoli wygasać, z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem będzie coraz słabsza i oczywiście trzymajmy kciuki, żeby wojna także jak najszybciej się zakończyła, ponieważ ona także ma gigantyczny wpływ na procesy inflacyjne na całym globie. I teraz, jeżeli jesteśmy już przy rynkach emerging markets, to oczywiście krajowe aktywa. Dzisiaj niewiele się dzieje, chociaż mieliśmy próbę osłabienia krajowej waluty, ale generalnie zmienność jest niewielka na euro złotym, dolar złotym. Jesteśmy cały czas na poziomach zbliżonych do tych, które miały miejsce w piątek. Indeks WIG20 moim zdaniem tutaj najciekawiej się dzieje, ponieważ przetestowaliśmy znowu dolne ograniczenie tego kilkumiesięcznego klina zniżkującego. To jest formacja techniczna odwracająca tendencję spadkową na wzrostową. Więc gdyby się okazało, że formacja jakimś cudem generuje tendencję do odbicia, to może się ona zmaterializować, natomiast dopiero pokonanie poziomu 1450 byłoby faktycznie sygnałem, że technika zmienia swoje nastawienie z krótkoterminowego, z prospadkowego na wzrostowy i że taka formacja będzie zachęcała, by dać odrobinę nadziei warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, że może jakiś rajd Świętego Mikołaja się i w Warszawie pojawi w tym roku. Jeżeli jednak dolne ograniczenie zostałoby pokonane, czyli ostatnie minima z poprzedniego tygodnia, to otwiera się to przestrzeń do tego, żeby ruszyć w okolice minimów z 2020 roku, czyli okolice 1250 punktów. I na koniec ciekawy wykres, który pokazuje, jak bardzo negatywnie teraz jakie negatywne zjawiska mają miejsce w węgierskiej gospodarce, czyli narastanie deficytów handlowego i fiskalnego w tym kraju, co oczywiście jest negatywnym czynnikiem dla węgierskiego forinta, a jeżeli dodatkowo nałoży się na to fakt, że rezerwy Narodowego Banku Węgierskiego są najmniejsze w ogóle w całym regionie, pokrywają niewiele ponad 3-miesięczny import. W Polsce jest to na przykład prawie 8 miesięcy, w Czechach powyżej 12 miesięcy, to widzimy, że najsłabszym ogniwem w całym regionie pod względem fundamentalnym są Węgry, więc nie dziwmy się, że węgierski forint traci najmocniej i gdyby naprawdę założyć, że pewnego rodzaju atak spekulacyjny ma tu miejsce w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, to celem są węgierskie aktywa, a nie polskie.
Także wygląda na to, że przed nami bardzo ciekawy dzień, ciekawy impuls, ciekawa sesja na giełdach papierów wartościowych na Wall Street. Zobaczymy, czy niedźwiedzi impuls na giełdach będzie kontynuowany. Co dalej na giełdach? To zależy przede wszystkim od tego, jak zachowają się giełdy papierów wartościowych na tym potężnym wsparciu w postaci średniej 200-sesyjnej na indeksie S&P i na indeksie Nasdaq. Jeżeli chcesz się nauczyć inwestować, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Dziś o tym, czy dane z rynku pracy, które publikowane były w piątek, będą odbierały nadzieję inwestorom na praktycznie wszystkich klasach aktywów. Zachęcam do tego, żeby się z tym zaznajomić. Linki tam na dole w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i wszystkiego dobrego, oczywiście stopy zwrotu. Widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Pozdrawiam.